Cześć! Chcesz kupić kamerkę do auta, ale nie wiesz od czego zacząć i którą konkretnie wybrać? Dobrze trafiłeś, bądź trafiłaś. Zapraszam do rankingu sprawdzonych kamer samochodowych na rok 2026 według videorejestratory24.pl. Videorejestratory samochodowe samodzielnie testujemy i sprzedajemy od 12 lat. Można więc powiedzieć, że coś już tam o nich wiemy. Od kilku lat, średnio co pół roku, publikujemy cyklicznie ranking najlepszych, najbardziej wyróżniających się, naszym subiektywnym zdaniem, kamer samochodowych znajdujących się w bieżącej ofercie sklepu. Nie prezentujemy tu modeli, których nie znamy, których samodzielnie nie sprawdziliśmy i nie przetestowaliśmy, bowiem WR24.pl to tylko sprawdzone kamery samochodowe i bardzo osobiście dbam o to, aby nie było to tylko puste hasło bez pokrycia. Rozważając zakup kamery do samochodu, zwykle pierwszą wątpliwością dla wielu z Was jest budżet. Ile właściwie kamerki kosztują? No i to jest bardzo zasadne pytanie, ale odpowiedź wymaga naświetlenia trochę szerszego kontekstu. Otóż cena bazowa samej kamery do auta właściwie nigdy nie jest jedyną kwotą, którą trzeba de facto zapłacić, żeby uruchomić ją w samochodzie. Do tej ceny trzeba doliczyć kluczowe akcesoria. No i tak, podstawowym wydatkiem, właściwie obowiązkowym, jest solidna i kompatybilna z danym wideorejestratorem karta pamięci. Jest to element, na którym w żadnym wypadku nie wolno oszczędzać, bo jest to de facto nośnik tego, co najcenniejsze, czyli materiału dowodowego. Byle jaka karta pamięci to prosta droga do problemów z działaniem wideorejestratora, a w skrajnym przypadku po prostu braku zapisu kluczowego nagrania. Ponadto, jeśli kamera ma nie tylko rejestrować trasę, ale dodatkowo także monitorować Twoje auto podczas postoju, do listy tych dodatkowych wydatków trzeba doliczyć akcesoria do stałego zasilania kamery. Tu mam na myśli co najmniej dedykowany adapter zasilania podłączany do instalacji elektrycznej lub zdecydowanie lepsze rozwiązanie, czyli taki specjalny powerbank samochodowy. W istocie temat monitorowania parkingowego i stałego zasilania kamer samochodowych jest trochę bardziej złożony i już został przeze mnie omówiony w osobnym poradniku na tym kanale. Link oczywiście w opisie pod filmem. No dobra, mamy kartę pamięci, stałe zasilanie, to są takie podstawy, ale wachlarz dostępnych akcesoriów jest jeszcze szerszy. Można dokupić na przykład filtr polaryzacyjny, polepszający skuteczność nagrań, moduł LTE do komunikacji z kamerą przez internet, zdalny pilot, sterowania, taki na Bluetooth itd., itd. Dlatego nowością w tej edycji rankingu jest odejście od takich sztywnych segmentów cenowych, na przykład kamery do 500 zł, do 1000 zł, 1500 i tak dalej. W zamian te prezentowane kamery będą po prostu uszeregowane od najtańszych po najdroższe, także z uwzględnieniem akcesoriów dodatkowych, aby przedstawić pełen obraz sytuacji w kontekście planowania budżetu na zakup kamery. Ale uwaga, to nie koniec nowości w tym rankingu. Drugim ważnym nowum w formule tej edycji rankingu jest prezenter. No cóż, moja rola kończy się. Ja wprowadziłem i naświetliłem ten szerszy kontekst, natomiast konkretne rekomendacje produktowe przedstawi Wam Paweł. Paweł w WR24 pełni rolę eksperta produktowego. Testuje samodzielnie i wdraża do oferty sklepu na nowe wideorejestratory i po prostu zna je od podszewki, zna je na wylot i jest najlepiej predysponowany, żeby przedstawić rekomendacje w tym rankingu. Tak więc, Paweł, zapraszam. Dzięki, Dawid. Zaczynamy. Zaczynamy. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Dawid Lorenz z videorejestratory24.pl. Na początek Seventima A410, zwłaszcza w odmianie DualSet, który oferuje taki minimalny, akceptowalny zakres ochrony na przód i tył pojazdu. Z przodu mamy zapis w 2,5K 30 fps ze stale aktywnym i co istotne, skutecznym w ciemności HDR. Z tyłu tylko Full HD w 25 klatkach na sekundę i jakoś o wiele niższa niż z przodu, no ale trudno wymagać więcej w tak atrakcyjnej cenie. Dobrze, że kamera tylna po prostu jest i niesamowicie zwiększa obszar objęty aktywnym monitorowaniem, co istotne nie tylko w czasie jazdy, ale i na postoju. W czasie postoju jest opcja aktywnego trybu nadzoru parkowania, nagrywanie ciągłe timelapse przód plus tył oraz ciągła gotowość, aby zapisać klasyczne nagranie po wstrząsie. Seventima A410 posiada GPS, a tym samym nagrania mają o wiele wyższy potencjał dowodowy, zawierają miejsce zdarzenia i prędkość pojazdu, a dla mających ciężką nogę tak można wyłączyć zapis prędkości. GPS to również dziennik tras przejazdu, który jest przydatny przy flotach albo jak pożyczymy komuś auto. Możemy wtedy zobaczyć, czy ten ktoś nie szalał. Rodzice dzieci, które właśnie zrobiły prawo jazdy, również docenią to. GPS może ponadto również dbać o aktualną datę i godzinę w kamerze.
70mi A410 posiada również poprawiony, udoskonalony bufor zapisu, czyli jeśli kamera zabezpieczy nagranie z jazdy po wstrząsie, po jakimś zdarzeniu, to zabezpieczone będzie również to, co przed tym zdarzeniem. Jest to taka niewielka, zgrabna i udoskonalana od lat forma. W praktyce w autach można zamontować kamerę tak, że jest dyskretna i wyświetlacz może się po prostu wygaszać w czasie jazdy. Szkoda Ci pieniędzy na lepsze, droższe kamery. 70mi A410 na ten moment to najtańsza opcja, którą mogę polecić. Mio 903WD Pro to kamera bardzo zaskakująca, oferująca autentycznie nowatorskie i niespotykane dotąd u konkurencji rozwiązania, a jednocześnie bardzo przystępna cenowo. Jest to kamera, która oferuje rewolucyjny, symultaniczny tryb parkingowy. Dodatkowo to najtańsza propozycja z wbudowanym smartboxem, czyli adapterem stałego zasilania do uruchomienia trybu parkingowego, którego nie trzeba już tutaj dokupować osobno. Jest to coś, co do tej pory wyróżniało dopiero flagowe konstrukcje. Dzięki temu możemy sterować poziomem ochrony akumulatora bezpośrednio z kamery, a sama kamera ma pomiar napięcia i wybudzając wyświetlacz w trybie parkingowym widzimy, że kamera ciągle monitoruje aktualny w instalacji poziom napięcia, żeby chronić nasz akumulator. Dalej, jeśli chodzi o tryb parkingowy, mamy wspomniany tu już autorski, symultaniczny tryb nadzoru parkowania, czyli jednoczesny zapis timelapse z przodu i tyłu, ale uwaga, jednocześnie działa też detekcja ruchu. Tak, jednocześnie, czyli na postoju mamy wszystko jak leci w przyspieszonym tempie, a jak ktoś będzie się kręcił wokół auta, to dodatkowo zapis buforowany 2 sekundy wstecz od momentu wykrycia ruchu przód-tył, również detekcja ruchu przód i tył jednocześnie w pełnej płynności dla użytecznego materiału dowodowego. Same nagrania tutaj może bez szału, nie ma efektu wow, ale z przodu 2,5K z Auto HDR za dnia 60 klatek na sekundę, po zmroku 30 klatek z aktywnym trybem HDR automatycznie włączonym wtedy, czyli najbardziej optymalne w tym modelu ustawienie. Z tyłu stale Full HD 30 klatek z aktywnym HDR. Kamera w praktyce po montażu dosyć mocno odstająca już od szyby, ale jeśli chcesz widzieć wyświetlacz choćby po to, aby dobrze widzieć ostrzeżenia przed fotoradarami i mieć aktywne prowadzenie przez odcinkowy pomiar prędkości, to ten model też to oferuje. W swojej formie kamera Mio 903WD Pro nie jest może najpiękniejsza i najbardziej dyskretna po montażu w pojeździe, ale biorąc pod uwagę innowacyjny tryb nadzoru parkowania, wbudowany adapter, który pozwala oszczędzić dodatkowy wydatek, czy GPS z funkcją ostrzegania o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości, ta kamera siłą rzeczy zasługuje na zdecydowaną rekomendację. 70mi A800 SE 4G Ready Dual Set to najtańsza przepustka do świata 4K HDR. A800 SE nie ma wprawdzie flagowego przetwornika od Sony, a jedynie o wiele mniejszy fizycznie przetwornik od Galaxy Core, ale nadrabia do pewnego stopnia to bardzo jasną optyką. W nocy tym samym nie ma się do czego przyczepić. 4K robi robotę, tablice są czytelne. Za dnia w porównaniu do droższych opcji znajdziemy sytuację, kiedy może być już słabiej, ale całościowo to najtańsze, prawdziwe i skuteczne 4K HDR na rynku, więc niejako gra w swojej własnej lidze. Z tyłu Full HD 30 klatek na sekundę, taka kamera tylna, nie wyróżniająca się, ale dobrze, że jest. Jest tryb parkingowy timelapse przód-tył i detekcja wstrząsów, ale co istotne, jest też chmura, tak jak stanowi dopisek 4G Ready w nazwie. Czyli jeśli tylko chcemy, mamy opcję internetowej chmury, zdalnego dostępu do podglądu tego, co widzą kamery w czasie rzeczywistym, mamy powiadomienia o zdarzeniach, automatyczne wrzucanie nagrań po zdarzeniach do chmury. Aby skorzystać z tych dobrodziejstw, należy dokupić i podłączyć adapter stałego zasilania z modemem LTE 70mi UP04, zainstalować aktywną kartę SIM i już. A jak chmury nie chcemy, są też tańsze adaptery bez modemu. Względem wcześniejszych kamer mamy również sterowanie komendami głosowymi. Record video. Jest to bezpieczne sterowanie, bo bez odrywania rąk od kierownicy. Możemy tak łatwo przykładowo zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem. Jest ulepszony buforowany zapis, więc zabezpiecza się wszystko tak jak powinno. Jest też GPS z dziennikiem tras przejazdów, ale z takich bajerów w A800 SE dochodzi jeszcze dodatkowo ostrzeganie o pieszych i rowerzystach, czyli funkcje wsparcia kierowcy również w takiej godnej polecenia formie. Uważaj na pieszych.
Zewnętrznie A800 SE jest podobna do A410, chociaż trochę większa, ale jak najbardziej nie będzie problemów z montażem już w autach. Całościowo A800 SE 4G Ready to najtańsza skuteczna kamera z prawdziwym 4K HDR, funkcjami chmurowymi, czyli pewny bestseller. 70mi T800 Premium, czyli Starvis 2 4K HDR z przodu i tyłu, do tego jeszcze kamera wewnętrzna, czyli mamy zapis z 3 kanałów jednocześnie, tak więc zakres ochrony rośnie zdecydowanie. Mamy nagrywanie przodu i tyłu, mamy również zapis z wnętrza. Mamy wreszcie ochronę również po bokach, poprzez szyby boczne. W przypadku zakresu monitorowania więcej, szerzej oznacza po prostu lepiej. Nagrania z przodu to maksimum tego, co oferuje 70mi. Skuteczne 4 HDR ze Starvis 2, do tego szeroki rzeczywisty kąt widzenia, z tyłu też 4K HDR, chociaż skuteczność niższa niż z przodu. Zapis wnętrza to solidne Full HD z HDR, niesamowicie zwiększające potencjał dowodowy w czasie jazdy i postoju. W trybie parkingowym mamy timelapse z 3 kamer jednocześnie, czyli nagrywanie ciągłe. Mamy inteligentną detekcję ruchu, wykrywanie podejrzanych osobników, chociaż tylko z przodu, naturalnie również stałą detekcję wstrząsów. Więcej kanałów to więcej zapisywanych danych, ale producent to uwzględnił, bo z jednej strony mamy kartę 512 GB w zestawie podstawowym, co w obecnych czasach jest nie lada zaletą, a z drugiej strony mamy dwuzakresowe Wi-Fi 6 w standardzie również 5 GHz, aby sprawnie pobierać te gigabajty do pamięci telefonu. Jak na model Premium przystało, nie ma cięć funkcjonalnych, czyli T800 Premium Set potrafi wszystko to, co tańsze modele 70mi, czyli jest internetowa chmura, jest sterowanie głosowe i jest ostrzeganie o pieszych i rowerzystach. W praktyce przymierzając T800 w autach klientów to jednak jest już trochę duża kobyła, ale części z Was się podoba, więc sprawa indywidualna. Trzeba mieć na uwadze, że aby kamera wewnętrzna dobrze monitorowała boki pojazdu, całość wymaga zamocowania centralnego, przez to w czasie jazdy kierowca cały czas kamerę będzie widział. Vantura N4 Pro S i ta literka S w nazwie szalenie istotna, bo oznacza aktualną generację ze wsparciem dla internetowej chmury po doposażeniu się w zewnętrzny modem LTE. W przeciwieństwie do wcześniej pojawiających się modemów LTE konkurencji, to jest tutaj osobne urządzenie niezależne od adaptera zasilania, czyli możemy w łatwy sposób zestaw rozbudować już po instalacji w pojeździe. Vantura N4 Pro S pod względem budowy przypomina trochę 70mi T800 Premium, więc również po montażu kamera musi być stale w zasięgu wzroku kierowcy, chociaż na żywo chyba częściej klientom podoba się wizualnie właśnie N4 Pro S. Mamy tutaj 3 kanały. Z przodu Starvis 2 4K HDR, z tyłu Starvis 2 2,5K HDR, we wnętrzu Starvis 2 Full HD HDR, czyli 3 razy Starvis 2 z HDR w każdym z 3 modułów jednocześnie. Ale to nie oddaje obrazu całości. W praktyce to skuteczniejsza opcja, jeśli chodzi o rzeczywiste nagrania w ruchu drogowym w stosunku do wcześniej wymienionych propozycji. Z przodu mamy wyższą rzeczywistą skuteczność za sprawą trybu Plate Pix, poprawiającego czytelność stricte właśnie tablic rejestracyjnych. Z tyłu mamy 2,5K, które przewyższa skutecznością 4K z T800 Premium. We wnętrzu również jest lepiej, jest trochę skuteczniej. Również na postoju kamera oferuje jeszcze więcej. Mamy naturalnie detekcję wstrząsów i timelapse, nagrywanie w przyspieszonym tempie, tak jak wcześniej, ale nie tylko. Możemy wybrać również skuteczną detekcję ruchu z buforowanym zapisem ze wszystkich 3 kamer jednocześnie. Możemy wybrać również nagrywanie low bitrate, czyli takie nagrania w celowo obniżonej jakości, żeby więcej ich weszło na kartę pamięci. I te 2 ostatnie tryby mają o tyle wyższą wartość dowodową, że zapisują nie tylko obraz, ale również dźwięk w trybie parkingowym, czyli nie tylko widzimy, ale również słyszymy, czy była jakaś kolizja, obcierka parkingowa. Kamera dane zapisuje na kartach o pojemności do 1 terabajta, a do kamery dorzucić możemy również taki bezprzewodowy pilot sterujący. Jest też aktywny uchwyt zasilający do łatwiejszego demontowania kamery. Jest też wszystko to, co przy T800 Premium, czyli N4 Pro S ma też obsługę za pomocą komend głosowych, dziennik tras przejazdów, ma szybkie Wi-Fi, buforowany zapis. Na tego brak ostrzegania o pieszych. Całościowo to już bardzo kompletny wideorejestrator.
Cała rodzina kamer Viofo A329S, T lub W, czyli rodzina kamer, która wyróżnia się zdecydowanie na tle całej stawki, bo ma rekordową liczbę takich NAI. To najskuteczniejsza kamera przód-tył na rynku w postaci A329T 3CH, gdzie z przodu mamy nie tylko znakomitą kamerę ultraszerokokątną ze Starvis 2 4K z Auto HDR, która sama w sobie jest skuteczniejsza od wszystkiego, co omawiałem już wcześniej, ale również dodatkowy moduł teleobiektywu. Teleobiektyw ten charakteryzuje się prawdziwym zoomem optycznym i znakomitymi nagraniami ze Starvis 2 2,5K, również z Auto HDR, czyli są kamery nagrywające to, co przed autem i jest Viofo z teleobiektywem, który to robi po prostu lepiej, skuteczniej, w sposób nieosiągalny dla innych. To też najskuteczniejsza kamera wewnętrzna na rynku, w chociażby najpopularniejszym wariancie A329S 3CH z mega szerokim kątem widzenia, tak szerokim, że szerzej już nie trzeba, z opcją korekty zniekształceń geometrycznych, z rzeczywistą skutecznością nagrywania tego, co po bokach przez szyby boczne, która jest niedostępna dla innych konstrukcji tego typu. To również najskuteczniejsza kamera tylna na rynku, Starvis 2 2,5K z Auto HDR. Moduł tylny radzi sobie nawet na mojej mega przyciemnionej szybie tylnej. Kamery nie widać z zewnątrz, a ona nagrywa często użyteczny materiał dowodowy. To jedyne kamery 3-kanałowe ze wsparciem dla zapisu na zewnętrznym dysku SSD, jeśli komuś karta 512 po prostu nie wystarcza. To jedyna opcja z dwoma niezależnymi modułami zewnętrznymi, chociażby do nagrywania boków czy też tyłu, o wysokiej skuteczności w każdych warunkach. Gdyby dla kogoś te właśnie wymienione 5 NAI to było jeszcze mało, mamy tutaj też geofencing w trybie parkingowym, mamy do wyboru aktywne tryby, w tym nowatorski hybrydowy tryb parkingowy dla długotrwałej ochrony, mamy filtr polaryzacyjny nie tylko dla kamery przednich, który jest już w zestawie, ale również wsparcie dla filtrów, dla teleobiektywu czy modułów kamer tylnych wewnętrznych. Mamy dodatkowy bezprzewodowy pilot z 3 przyciskami, z których 2 możemy skonfigurować pod własne preferencje. Mamy aktywny uchwyt mocujący, mamy genialną jakość, skuteczność nagrań i mamy ogrom funkcji konfiguracji samej kamery i tego, jak ona po prostu będzie działać. To, czego nie mamy jeszcze, a co dla niektórych może skreślić te wybitne wideorejestratory, to brak chmury. Na żywo, już tutaj u nas w biurze, często narzekacie na wygląd Viofo. W praktyce jest lepiej już po montażu. 3 niezależne moduły, czyli jest możliwość dyskretnego montażu. Są cienkie wiązki sygnałowe. Jeśli ktoś montuje samodzielnie, to robi to mega różnicę. Generalnie, jeśli nie chcecie albo nie potrzebujecie internetowej chmury, to tak prawdziwie polecam właśnie Viofo A329ST lub W, do tego dedykowany powerbank Viofo BP100 i mamy wyróżniający się skutecznością i mnogością ustawień zestaw do monitorowania zarówno jazdy, jak i postoju. To już wszystkie rekomendacje produktowe w tym rankingu, w tej edycji, przygotowane przez Pawła. Mam nadzieję, że pomogą one Tobie w podjęciu właściwej decyzji zakupowej. Daj znać w komentarzu. Ja od siebie jeszcze dodam taką jedną małą, nietypową rekomendację. Nietypową, bo trudno ją jednoznacznie porównać z którąkolwiek z kamer, które przed chwilą Paweł zaprezentował. A chodzi o FitCam X, czyli wideorejestrator dedykowany do konkretnego samochodu. Kształt obudowy FitCam X jest dość nietypowy, ale jest dopasowany do konkretnej marki, modelu, a nawet rocznika. I po zainstalowaniu w samochodzie wygląda jak fabryczne wyposażenie tego samochodu. Po prostu integruje się idealnie. FitCam X zdecydowanie nie jest takim wypasem funkcjonalnym jak na przykład ta kamera Viofo, którą Paweł przed chwilą prezentował, ale nagrywa w 4K. W zestawie jest już karta pamięci 128 GB, nie trzeba nic dokupować. Można do niej podłączyć kamerę tylną, a do obsługi i funkcji służy apka na smartfon. Krótko mówiąc, taka kamera FitCam X to idealna propozycja, jeżeli ktoś ponad funkcjonalność ceni dyskrecję, estetykę i perfekcyjną integrację z wnętrzem swojego samochodu. Tak więc polecam, od siebie. I to tyle od nas, ode mnie i od Pawła w rankingu sprawdzonych kamer samochodowych na rok 2026. Jeśli chcesz zgłębić swoją wiedzę na temat wideorejestratorów, czujesz taką potrzebę, koniecznie zasubskrybuj ten kanał lub zajrzyj do bazy wiedzy na wr24.pl, gdzie czeka na Ciebie mnóstwo materiałów dodatkowych. A jeśli masz jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości, daj znać w komentarzu. Czytamy je wszystkie. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.